Prabhupada ki, Shri Shri Panchatattva Bhagavan ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Glories to Prabhupada, Imam Vishnu Paraya, Krishna Prasthaya, Buddha, Sri Madhava Vedanta Shami. Namaste, Saraswati Devi, Gauravan Chari, Shri Mari Vishnu. Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 18, text number 60. Dzisiaj czytamy Bhagavad Gita, taką jaką jest. Rozdział 18, tekst numer 60. Svabhavajena kaunteya nibbhattasvena karmana kratum nityasi yanmohat krishyasi avasso pitat. Svabhavajena kaunteya nibbhattasvena karmana kratum nityasi yanmohat krishyasi avasso pitat. Svabhavayena kaunteya nibbhattasvena karmana kartum nityasi yanmohat krishyasi avasso pitat. Svabhavajena kaunteya nibbhattasvena karmana kartum nityasi yammohat krishyasi avaso pitat. Svabhavajena kaunteya nibbhattasvena karmana kartum nityasi yanmohat krishyasi avaso pitat. Jena kaunteya nibbhattasvena karmana kartum nityasi yanmohat krishyasi avaso pitat. Pod wpływem złudzenia nie godzisz się postąpić według moich wskazówek, ale zmuszony przez swoją własną naturę będziesz działał w ten sam sposób, o synu Kunti. Mukam kroti bachalam mangam langayate garimakvipadram mandeshu gunundinatanam. So let us discuss this svabhava, the nature of a human being. Więc przedyskutujmy tą svabhavę, czyli naturę ludzkiej istoty. Which, as we learn here, arises from a particular combination of modes of nature. Która, jak czytamy tutaj, wynika z określonej kombinacji gun natury materialnej. So, if we read Srila Prabhupada's books carefully, we find that consciousness is divided into two levels. Jeżeli uważnie czytamy książki Śrila Prabhupada, to znajdziemy tam, że świadomość może być podzielona na dwa poziomy. That there is our normal awareness, że składa się na nią normalna świadomość, the mental level of awareness, umysłowy poziom świadomości. The mind is receiving information from the senses. Umysł otrzymuje informacje ze zmysłów and processing that information. I przetwarza te informacje. And we react to that information. I my działamy zgodnie z tymi informacjami. But so that is one level. That is what we're all very familiar with. Więc to jest jeden poziom, z którym wszyscy jesteśmy zaznajomieni. But there is another level. Srila Prabhupada called it the subconscious. Ale jest jeszcze inny poziom, który Srila Prabhupada nazwał podświadomością. So to get a little technical, so that you may understand. Więc aby być odrobinę technicznym, bardziej tak, abyśmy mogli wszyscy zrozumieć. There is this subtle body. To istnieje to subtelne ciało. Called the linga sharira. Nazywane linga sharira. This mind, intelligence, false ego. Składa się na umysł, inteligencja i fałszywe ego. And then there is a sort of, we can say, a root state of the subtle body. I istnieje również taki niezamanifestowany stan tego ciała subtelnego, który jest jakby jego korzeniem.
which is called Karana Deha, I nazywany on jest Karana Deha, or the causal body. albo ciało przyczynowe. So this causal body is the primeval ignorance that is covering the soul. Więc to przyczynowe ciało jest tą pierwotną ignoracją, która okrywa duszę. This word causal, karana, there is Karana Dakashai Vishnu, Mahavishnu. Przyczynowe, tak jak istnieje Karana Dakashai Vishnu. So Mahavishnu, he lies in the causal ocean. Więc Mahavishnu, on leży na oceanie przyczyn. And the living entities are merged into his transcendental body. I żywe istoty pogrążone są w jego transcendentalnym ciele. And there they are in a state of what is called susupti, or unconsciousness. I tam znajdują się w stanie szuszupti, czyli nieświadomości. There is no awareness. I nie ma tam świadomości. So this Karana Deha, causal feature of the subtle body. Więc to jest to Karana Deha, czyli przyczynowa funkcja ciała subtelnego. And we all go into that state at night when we have dreamless sleep. I my wszyscy pogrążamy się w tym stanie wtedy, kiedy śnimy, jesteśmy w stanie głębokiego snu. There are two stages of sleep. Są dwa poziomy snu. Dream and what is called deep sleep. Jest sen i to, co nazywamy głębokim snem. So the dreaming state, that is this linga sharira subtle body activity. Więc ten zwykły sen są to czynności, stan aktywności tego subtelnego ciała, linga sharira. But when we're in the deep, dreamless sleep, then we're situated in the karana deha, the causal body. Ale kiedy jesteśmy w stanie głębokiego snu, wtedy znajdujemy się w karana deha. So in that state there's no physical activity, not even mental activity. W tym stanie nie ma czynności fizycznych, jak również i psychicznych. And this is called the subconscious. I to się nazywa stanem podświadomym. So in that subconscious, or the primeval ignorance that covers the soul, there are what are known as bija, seeds of desire. I w tym stanie podświadomości znajdują się nasiona pragnień. So karma bija, desires for different kinds of karmas or activities. Karma bija, czyli różne nasiona pragnień różnych czynności. And these seeds grow up out of the subconscious into the conscious mind. I te nasiona wzrastają ze stanu nieświadomego aż do świadomego. Srila Prabhupada gave the example of a bubble coming from the bottom of a pond, coming up and then bursting onto the surface. Srila Prabhupada podawał przykład bąbla powietrza, który wydostaje się z dna jeziora i tak przelatuje na samą powierzchnię wody i pęka. So that means at the bottom of the pond there is some matter, I don't know what old plant matter or whatever, which is rotting and producing gas. Tam oczywiście na dnie jeziora znajduje się zepsuta, gnijąca materia, która produkuje gazy. And so from within the pond, agitation is coming up. I ta agitacja, czyli poruszenie, wypływa z dna tego jeziora. And so similarly in our mind, it is not simply that our mind is agitated by impressions coming from outside. To nie jest tak, podobnie z naszym umysłem, nie jest tak, że nasz umysł jest poruszany jedynie wrażeniami płynącymi z zewnątrz. Actually, the starting point from agitation is deep inside the mind. W rzeczywistości tym bardzo istotnym punktem agitacji jest wnętrze naszego umysłu. So, these karma bijas, they sprout and they appear in the conscious mind, the linga sharira, the subtle body. Karma bija, te nasiona czynności, one kiełkują, rosną i pojawiają się w linga sharira. And there we contemplate. I wtedy
kiedy się tam pojawią, my zaczynamy o nich myśleć. Krishna says in Gita, Deto Vishya Pungsang Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Kama Krodha. This cycle begins. Deto means to meditate on or contemplate on the object, the ideas of the object of the senses which are coming up into the mind. Krishna w Bhagavad Gita mówi, że my zaczynamy kontemplować o przedmiotach zmysłów, które pojawiają się w naszym umyśle. And as we contemplate, then our desire, calm, grows stronger and stronger. I kiedy kontemplujemy to, nasze pragnienia stają się coraz mocniejsze. And then we have to act. I wtedy musimy już działać. So this in brief is an analysis of what is meant by svabhava or nature. Więc w skrócie jest to coś, co tutaj w tym wersecie nazwano svabhava, czyli natura. Now we all have this root covering around the soul. Wszyscy mamy to pierwotne okrycie naszej duszy. This karana deha, causal body. Karana deha, ciało przyczynowe. Which is actually the cause of our material activities. Które jest właściwą przyczyną naszych materialnych czynności. And then embedded in this causal body are so many countless desire seeds. I w tym ciele przyczynowym umieszczonych jest bardzo, bardzo wiele nasion pragnień. And according to the modes of nature that we are now under in this lifetime, certain of these seeds are coming up. I zgodnie z tym, pod jakimi siłami natury znajdujemy się w tym życiu, to tak na powierzchnię wydostają się określone pragnienia. And they come up into the mind. One przychodzą do umysłu. As our ideas of how to act in this world. I pojawiają się tutaj jako nasze pomysły, w jaki sposób działać w tym świecie. As our nature. Pojawiają się jako nasza natura. So, broadly, everyone's nature can be analyzed in terms of varna ashram dharma. Oczywiście tak szerzej można nasze czynności zanalizować w aspekcie varnashrama dharmy. This is very broad. I to jest bardzo szerokie You ujęcie. see, but even now in the Kali Yuga, there are people who have propensity to act as brahmana or intellectual or teacher, something like that. Nawet teraz w Kali Yudze niektóre osoby mają skłonność do tego, aby działać jako brahmin, intelektualista czy nauczyciel. And others who have the nature to act as manager or soldier, law enforcement personnel. Inni mają taką naturę, że chcą działać jako menedżer, czyli zarządca, jako prawnik czy żołnierz. And then there are those who have propensity to be in business or to grow crops on the land, to take care of cows, Oraz inni produce tacy, milk. którzy chcą mieć jakiś swój własny interes, zbierać plony czy mleko od krów. And then finally there are those who have, actually they have often no very specific inclination, but they can just help others in what they're doing. Oraz są jeszcze tacy, którzy nie mają jakichś specyficznych skłonności, ale starają się i mogą pomóc innym. So here we have the four broad classifications of varna. Więc tutaj mamy tą szeroką, poczwórną klasyfikację varna. So this is svabhava. This is one's own nature. Sva means one's own, bhava, nature. To jest svabhava. Sva znaczy swoja własna, bhava znaczy natura. So what Lord Krishna is telling Arjuna in this verse 1860. Więc to jest dokładnie to, o czym Krishna mówi Arjunie w tym 60. wersecie. That Arjuna, you have been telling me that you cannot engage in this battle. Więc Arjuna, ty mówiłeś mi, że nie możesz zaangażować się w tą bitwę. You have been giving me so many reasons why this is not possible for you. Podawałeś mi tyle różnych powodów, dla których miałoby to być niemożliwe dla ciebie. But your nature is that of a kshatriya. Ale ty masz naturę kshatrii. So, although here and now you're saying I will not fight, Więc chociaż tu i teraz mówisz, że nie będziesz walczyć, it is your nature to fight, twoją naturą jest walczyć and you will fight. i będziesz walczyć. You will take up arms again. Znowu użyjesz swoich broni. You see, because Arjuna, what he's trying to do in his argumentation to Krishna, he's trying to become very fundamental. He's trying to say that
This activity of fighting is not very good, it's not very transcendental, I want to be a sadhu-like person. Arjuna tutaj argumentował wcześniej, że on wolałby być taką powściągliwą osobą, coś na kształt sadhu. And Krishna is chastising Arjuna. I Krishna skrytykował Arjuna. That for you, this is weakness. Dla ciebie to jest słabość. Now for a person of Brahminical nature, that would be all right. Dla osoby o brahminicznej naturze byłoby to w porządku. The Brahmana shouldn't fight. Brahmin nie powinien walczyć. But you're a Kshatriya. Ale ty jesteś kshatriją. So you making all these arguments, Więc that is really nonsense. te wszystkie argumenty, które wysuwasz, są niepoważne. So what Krishna is suggesting here is that now, due to weakness, due to, even Krishna goes so far as to say Arjuna is acting like a coward. So due to weakness, due to cowardliness, you may decline to take up arms in this particular fight. Krishna dalej mówi, że teraz ty z powodu słabości, z powodu tchórzostwa nie chcesz w tej konkretnej bitwie wziąć broni do ręki. But some other time in the future, you will be provoked again to take up arms. Ale kiedyś tam w przyszłości zostaniesz sprowokowany, aby wziąć te broni do ręki. Arjuna is a very pious person. I Arjuna jest bardzo pobożną osobą. So if he would happen to see in the future that some helpless person, like a woman or child or old man, is being harassed by some cruel people, Więc jeżeli w przyszłości zobaczyłby, że jakaś niewinna osoba, kobieta, dziecko czy starzec byłaby zaatakowana przez inną taką okrutną osobę, then at that time you will not make such arguments as you're making to me. wtedy w takim czasie nie wysuwałbyś takich argumentów, które teraz przedstawiasz mnie. You will immediately pick up your bow and arrow. Natychmiast podniósłbyś swój łuk i strzały, Because it is your nature. ponieważ jest to twoja natura. So what Krishna is saying to Arjuna, don't fool yourself. To, co Krishna mówi tutaj Arjunie, nie wygłupiaj się. You have your nature and you will act according to it. Masz swoją naturę i będziesz działał zgodnie z nią. So why don't you act here and now under my direction? Więc dlaczego nie chcesz działać tutaj zgodnie z moją naturą? Engaging z moim pragnieniem. your nature in my devotional service. Zgodnie ze swoją naturą dla służby oddania. Because this is the way that a conditioned soul can become free of his conditioning. Dlatego, że jest to metoda, poprzez którą uwarunkowana dusza może wyjść poza swoje uwarunkowania. As I was saying, this conditioning, this svabhava, individual nature, it goes to the deepest level of our conditioned consciousness, this so-called subconscious. Ponieważ tak jak mówiłem, to swabhava, ta nasza natura, ona wynika z głębi naszego uwarunkowania. And there it is beyond our conscious reach. I to coś jest poza naszym świadomym zasięgiem. That's why changing nature, that's very, very difficult. Dlatego zmienienie natury jest bardzo, bardzo trudne. Because we're not actually in touch with our desires. Dlatego, że nie mamy właściwie kontaktu z naszymi pragnieniami. We have so many desires deep in the subconscious, we don't know what they are. Jest tak wiele różnych pragnień głęboko w naszej podświadomości i nawet nie wiemy, czym one są. But they're affecting us all the time. Ale mają na nas wpływ przez cały czas. They're coming up in our dreams at night. Przychodzą do nas w snach, w nocy. They're affecting our behavior, our interaction with other people. Wpływają na nasze zachowanie i interakcje z innymi ludźmi. You know, sometimes you get into an exchange with a person. Czasami mamy jakąś wymianę zdań z inną osobą. And you find yourself becoming very angry. I nagle widzimy, że stajemy się bardzo źli. And you're surprised. I sami jesteśmy zaskoczeni. Why am I becoming so angry? Dlaczego tak się zezłościłem? Later on we might even say, I wasn't myself then. Później nawet możemy powiedzieć, że nie byłem wtedy sobą. Because there are so many desires deep in the heart we don't even know. A to dlatego, że w głębi serca mamy tyle różnych pragnień, których nawet nie znamy. And just the right circumstance, then they start coming out. I we właściwych okolicznościach one zaczynają wychodzić.
So you see, this is out of our reach. Więc widzicie, to jest poza naszym zasięgiem. It is below our awareness. I znajduje się to poza naszą świadomością. Deep in the the cellar of our being, so to speak. Cellar, basement. Głęboko gdzieś w fundamencie naszego istnienia. So therefore we cannot simply by some psychology, reading some books that we find in the esoteric bookshop or going to some counselor. Nothing like that is going to actually penetrate the this deep reservoir of desires. Więc nic, ani jakaś psychologia nie pomoże nam przebić się gdzieś tam głęboko, aby dotrzeć do korzeni tych pragnień. People are trying for that today, self-help. Dzisiaj ludzie starają sobie pomóc nawet sami sobie. They read these books by so-called gurus like Deepak Chopra. Czytają nawet takie różne książki z tej dziedziny, na przykład takie pana Deepaka Chopry. Who tell you to, I don't know what they're saying. Mówił relax. Dziwne rzeczy typu be natural. Zrelaksuj się, bądź naturalny. But you see, there's a whole level of consciousness. Again, the subconsciousness, which is just out of our reach. Ale ponownie istnieje ten pewien poziom świadomości, czy raczej podświadomości, do którego nie mamy dostępu. Very difficult to change. I bardzo ciężko jest to zmienić. And this is why the soul keeps coming back and back to take birth again and again. I dlatego dusza powraca i powraca, aby rodzić się ponownie. Because he's entangled in so many hidden desires. Ponieważ uwikłana jest w tak wiele różnych ukrytych pragnień. So therefore, a superior transcendental method is required to purify the heart of these desires. I dlatego wyższa transcendentalna metoda wymagana jest, aby oczyścić te pragnienia. And this is what is prescribed in Bhagavad Gita. I jest to opisane, zalecane w Bhagavad Gita. Bhakti yoga. That you take this swabhava that you have, this nature, and engage it in Krishna's service. Jest to bhakti yoga, czyli bierzesz tą swabhavę, własną naturę, którą masz i zaangażowujesz ją w służbę oddania. And Krishna, Lord Krishna, who is in the deepest part of the heart. I Pan Krishna, który jest w tej najgłębszej części naszego serca. Deeper than conscious mind, even deeper than subconscious mind. Głębiej niż świadomy umysł, nawet głębiej niż ten nieświadomy umysł. There is Paramatma. Tam znajduje się Paramatma. And he declares in the Bhagavad Gita, Tesham evanu kampatam aham agyana jamtamaha. Then, if you serve me, if you become my devotee, then I, dwelling deep within your heart, will destroy all the darkness born of ignorance. I wtedy Pan, jak obiecuje w Bhagavad Gicie, rozświetli lampą wiedzy ciemność zrodzoną z ignorancji. And I will be the Jnana Deepa, the torchlight of knowledge. I ja stanę się, Pan mówi, pochodnią wiedzy. Leading the soul out of this entanglement. Która wyprowadził duszę z tego uwikłania. In material desires. Uwikłania w materialne pragnienia. Back home, back to God. Z powrotem do domu, do Boga. So, thus Krishna is telling Arjuna. To Krishna mówi Arjunie. If you actually want to become free of your nature, you have to surrender to me. Jeżeli chcecie naprawdę uwolnić się od tej swojej natury, musicie podporządkować się. You cannot become free of nature by your own mental concoction. Nie możecie uwolnić się od swojej natury poprzez swoje własne wyobrażenia. Trying to decide for yourself what is good for you to do and what is not good for you to do. That will not Starając się work. zdecydować sami, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas niedobre. And Srila Prabhupada explained very interestingly. He said this is the difference between material life and spiritual life. I Srila Prabhupada w interesujący sposób opisał, że taka jest właśnie różnica między życiem duchowym a życiem materialnym. Like I was saying this morning, in material life we act according to the impulses of our imagination. Tak jak wcześniej wyjaśniałem, że normalnie działamy na podstawie impulsów naszej wyobraźni. This is called Mano Ratana Siddhi, this riding the chariot of the mind. Nazywa się to Manorata Siddhi, czyli
poruszanie się na rydwanie umysłu. And the mind is karmatmaka. The mind is the place where karma is generated. A umysł jest miejscem, w którym tworzona jest karma. The mind is actually the cause of our taking birth again and again. I umysł jest przyczyną, dla której my musimy rodzić się ponownie. So Srila Prabhupada said in spiritual life, then the transcendentalist, he does not act on mental impulses. Więc Śrila Prabhupada wyjaśnia, że osoba uduchowiona nie działa powodowana impulsami umysłu. He controls his mind. Ona kontroluje swój umysł. He acts on superior order coming down, Guru Parampara. Działa zgodnie z nakazem przychodzącym wyżej, z Guru Parampara. He does what Guru is saying from without, and he does what Paramatma is saying from within. On robi to, co Guru każe mu robić z zewnątrz i to, co Paramatma podpowiada mu z wewnątrz. He does what Shastra is saying. Mówi to, co podpowiada He Shastrze. does what Sadhu is saying. I to, co mówią sadhu. But he does not do what the mind is saying. Ale nie mówi tego, co podpowiada umysł. So this is the way of liberation. Więc jest to metoda na wyzwolenie. Alright, so I'll stop here. Dziękuję. Teraz zatrzymam się tutaj. Any questions? Czy macie jakieś pytania? Ja się chciałem zapytać Maharaja, na którym etapie, powiedzmy, służby oddania możemy mówić o tym, że faktycznie Kryszna gdyby rozświetla nam pochodnią wiedzy, tą ignorancję, czy to jest po prostu moment, nie wiem, od początkowej wiary, podjęcia służby oddania, czy już gdzieś tam bhava, nie wiem, w którym momencie następuje to tak jakby no, po prostu, że ta pochodnia, wiesz, wiedzy. On what level of devotional service is Krishna actually showing us, giving us this torchlight of knowledge? Is it some kind of bhava state, or can we definitely say at what state is it? And the very beginning you're getting knowledge. Że od samego początku otrzymujesz tą wiedzę. It's not that in the beginning of devotional service you're in ignorance. Nie znaczy to, że już jeszcze na początku służby oddania jesteś w ignorancji. Now in the beginning of devotional service we may not be very realized. That's another thing. Inną rzeczą jest to, że na początku pełnienia służby oddania możemy nie być zrealizowani, czyli nie dostrzegamy wszystkich But rzeczy. knowledge is there. Ale wiedza tam jest. Knowledge is there. Guru, Shastra, Sadhu are Jest giving knowledge. wiedza, Guru, Shastra, Sadhu. So then we have to follow that knowledge according to our level of realization. Musimy podążać za tą wiedzą zgodnie z naszym zrozumieniem. Srila Prabhupada speaks of 5 levels of realization. Śrila Prabhupada mówi o 5 rodzajach realizacji czy zrozumienia. So on the first level, pratyaksha. Na początku jest pratyaksha. That is, one has practically no realization, just knowing what information is coming through the senses. Ktoś nie ma głębszego doświadczenia, dostrzega tylko to, co przychodzi do niego przez zmysły. So in that stage we just have to do what we're told. Więc na tym etapie robimy po prostu to, co nam się mówi. The knowledge is coming to our ears. Wiedza przychodzi przez nasze uszy. In the form of instruction. W formie wskazówek. The knowledge which is being shown to us by example. Wiedza, która jest nam pokazywana poprzez przykłady. That we should follow. Za którymi powinniśmy podążać. And if we do that, then we come to the next stage, which is called paroksha. I jeżeli zrobimy to, to przechodzimy do następnego etapu, który nazywany jest paroksha. So there we start to understand through others. I wtedy zaczynamy rozumieć poprzez innych. We don't see things ourselves, but we have faith in the others who we follow. Więc my pewnych rzeczy nie widzimy sami, ale mamy wiarę w tych, za którymi podążamy. Just like if you call in the middle of the night, you telephone long distance to a friend who lives in United States. Więc tak jak dla przykładu w środku nocy dzwonisz, bierzesz telefon i dzwonisz do swojego przyjaciela w Stanach Zjednoczonych. And you say, how are things there? I pytasz się, no jak tam się sprawy mają u Ciebie? And he says, oh, it's a bright sunny day. A on mówi, no mamy piękny, słoneczny dzień. But here in Poland, it's the middle of the night. Ale tutaj w Polsce jest środek nocy. But you see through his eyes that there is a sunny day. Ale poprzez jego oczy widzisz, że tam jest słoneczny dzień. Because you have faith in that person. Dlatego, że dajesz wiarę tej osobie. Wierzysz w nią. You know he's not cheating you.
wiesz, że ona cię nie oszukuje. So this is called paroksha gyan. Nazywa się to paroksha gyan. Then the next stage is aparoksha gyan, I następnym etapem jest aparoksha gyan. where we start, this is the beginning of realization, Jest to początek doświadczenia. where we start to understand things logically. I wtedy zaczynamy rozumieć rzeczy logicznie. This is how science works. W taki właśnie sposób działa nauka. And Krishna consciousness is also a spiritual science. A świadomość Kryszny jest również duchową nauką. So you're not yet seeing things through spiritual eyes, Więc i wtedy jeszcze nie widzimy rzeczy poprzez nasz duchowy wzrok, but you understand things through purified logic. ale rozumiemy rzeczy poprzez oczyszczoną logikę. You see? Your questions get answered and yes, it starts to make sense to you, this transcendental subject matter. Na twoje pytania pojawiają się odpowiedzi i to się układa wszystko o tobie. And you can begin to preach to others I zaczynasz wtedy przekazywać to innym, nauczać. and make arguments I argumentować. and answer questions. I odpowiadać na pytania. Then the next stage is called adhokshaja gyan. A następnym etapem jest adhokshaja gyan. So this is where transcendental realization, revelation starts to To happen. jest etap, na którym pojawia się transcendentalne postrzeganie czy objawienie. So just like this Gita is said to discuss 5 subject matters: Tak jak ta Bhagavad Gita mówi o 5 tematach. Ishvara, God, Jiva, the spirit soul, Bóg, Jiva, czyli żywa istota, and Prakriti, the material nature, Prakriti, natura materialna, and Kala, time, Kala, czyli czas, and Karma, activities. karma, czynności. So when actually in the adhokshaja stage, by the grace of Super Soul, he perceives these tattvas as they actually are. Więc na etapie adhokshaja ktoś widzi tych 5 elementów dzięki łasce Paramatmy w taki sposób, jaki one są, istnieją naprawdę. Then they're not just ideas, I wtedy nie są to już tylko idea czy teoria, but one is actually able to perceive Ishvara and the Jiva and the Prakriti. ktoś jest w stanie naprawdę widzieć Ishwarę, Jivę czy Prakriti. Prakriti not is just this gross appearance of things, but actually as Krishna's energy. I Prakriti widzi nie jako te pozbawione życia elementy, tylko widzi właściwą energię. And see time as Krishna's impersonal feature. I widzi czas, który jest bezosobową formą Kryszny. And see karma as the network of activities entangling all living entities. I widzi karmę jako różne żywe istoty. And then finally, there is a prakriti gyan, I ostatecznie jest prakrita gyan, which means total non-material, aprakrita. która jest zupełnie niematerialna, prakrita. So this is actually then seeing the transcendental affairs of the spiritual world. I sprowadza się to do widzenia tych transcendentalnych spraw świata duchowego. Affairs of love of God. Spraw opisujących miłość do Boga. Yes. So these are stages of realization. Więc są to etapy doświadczania, but for a devotee there is knowledge in the very beginning. ale dla wielbiciela wiedza istnieje już od samego początku. And the only difference is how we are experiencing that knowledge. Jedyna różnica polega na tym, jak my doświadczamy tę wiedzę. See? When we're at the beginning of stage, then we have to experience the knowledge. Again, pratyaksha, simply receive the information through the senses. That is our access to Na this początku knowledge. tę wiedzę doświadczamy jedynie poprzez te zmysły, za pośrednictwem których docierają do nas informacje. But like Bhagavatam says, pravishta karna randrina svanam bhava surodatam, that when this knowledge is received through the ears, it goes down into the heart. Ale tak jak mówi Bhagavatam, kiedy ta wiedza zostanie usłyszana poprzez uszy, wtedy ona płynie od razu głęboko do serca. And purifies all the dirt there. I oczyszcza wszystki brud, który tam And się then znajduje. the lotus of our relationship with Krishna unfolds. I wtedy lotos naszego związku z Kryszną pomału otwiera się. And then is coming out transcendental realization. I transcendentalne postrzeganie czy doświadczenie pojawia się. Anything else? Czy coś jeszcze?
Jak rozpoznać, że w danym momencie mówi do nas Paramatma, a kiedy, że to umysł? How to distinguish Paramatma speaking to us and the mind speaking to us? Well, if you can't distinguish, then one has to hear from Guru Shastra Sadhu. Jeżeli nie możesz rozpoznać, to wtedy musisz na tym etapie słuchać od Guru Shastra i Sadhu. Because this is not distinguishing is not, oh, maybe that's Paramatma, maybe that forget it. If you don't know the difference. Takiego rozróżniania, jeżeli mówimy o takim rozróżnianiu, czyli jeżeli nie mamy pewności, to lepiej zapomnijmy o rozróżnianiu na tym etapie. You see, if we don't know the difference, then means we're in ignorance. Jeżeli nie widzimy różnicy, to znaczy, że jest to ignorancja jeszcze. So there's no need to speculate about that. Nie ma potrzeby spekulowania na ten temat. In the beginning, the mind is not our friend. Na początku umysł nie jest naszym przyjacielem. We should just accept that as a given. Musimy po prostu przyjąć to, co nam się daje. We may hear voices in the mind. Możemy słyszeć różne głosy w naszym umyśle, telling us to do this or that. Mówiące nam, aby zrobić to czy tamto. But this is just kalpana, imagination. Ale to jest tylko kalpana, wyobrażenie. Or maybe worse, it may be some kind of entity that we don't want to talk about. A może nawet gorzej, jakieś istoty, o których nie chcemy tutaj mówić. But in any case, in the impure state of the mind, you see, we should not take direction. Ale tak czy inaczej, w tym nieczystym stanie umysłu nie powinniśmy przyjmować od niego wskazówek. Rather, we have to accept the process of purification. Raczej powinniśmy przyjąć proces oczyszczania. And when the consciousness is clarified, purified, then when Paramatma speaks, there's no doubt. A kiedy nasza świadomość zostanie oczyszczona, wtedy mówi do nas Paramatma i nie mamy wtedy żadnych wątpliwości co do tego. There's no guesswork. Is this Paramatma? Wtedy nie ma już kwestii zgadywania, czy to mówi Paramatma, czy nie. Or is this a Brahma Rakshasa? Czy to jakiś Brahma Rakshasa? This is not a valid problem. To nie jest taki istotny problem. Yeah, because if the Brahma Rakshasa is speaking to us, that means the mind is impure. That we won't hear Paramatma then anyway. Więc jeżeli mówi do nas Brahma Rakshasa, to raczej nie będziemy słyszeć Paramatmy. Okay. So we'll stop here. Shri Prabhupada ki jai.